Witam wszystkich na kanale Ogrodis M. Dynia ze względu na wartości odżywcze jest bardzo cennym warzywem. Cenię ją również za to, że można ją długo przechowywać. Praktycznie przez całą zimę możemy cieszyć się jej smakiem i przygotowywać różne dania. Bardzo jestem ciekawa Państwa pomysłów na potrawy z dyni. Zachęcam do dzielenia się przepisami w komentarzach. Ja tymczasem w tym odcinku postaram się powiedzieć o tym, jak ja przygotowuję pasztet z dyni. Serdecznie zapraszam. Do przygotowania pasztetu z dyni potrzebujemy od kilograma do 1,5 oczyszczonej dyni. Oczyszczonej ze skórki i z tego środkowego miąższu, takiego z pestkami. Dynie kroję na mniejsze kawałki, na takie, żeby można było je dobrze chwycić i utrzeć na tarce o grubych oczkach. Trę na grubych oczkach, dlatego że ten pasztet potem ma taką fajną konsystencję. A więc trzemy. Gdy już utrzemy, to teraz dynię musimy posolić. Na tą ilość tak łyżkę soli. Równomiernie. Chodzi teraz o to, żeby dynia postała pół godziny i puściła sok. Dobrze wymieszajmy i odstawiamy na pół godziny. Po upływie tego czasu odciskamy dynię z nadmiaru puszczonego soku. To samo możemy robić z cukinią też, ale zauważyłam, że dynia ma nieco mniej wody. Kolejnym składnikiem, który dodajemy do naszego pasztetu, to są warzywa. Może być to seler, marchewka, pietruszka. Ja tutaj dodaję 1 duży seler, 3-4 marchewki i pasternak. Wszystkie te warzywa również trzemy. Ja zrobiłam to na tarce o grubych oczkach i tak mi się wydaje, że ta konsystencja jest najlepsza. Wsypuję do dyni. Teraz kolejnym składnikiem będą 2 jajka. One trochę złączą nasze składniki i dodadzą smaku. Jajka wbite. I teraz czas na przyprawy, w zależności od tego, jakie lubimy. Ja akurat do swojego pasztetu wsypałam paprykę wędzoną, trochę pieprzu. Lubię też czasami dodać pieprz ziołowy i już nie solę tych składników. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą dosypuję, to jest kaszka manna. 2 łyżki kaszki manny. Ona sklei nam cały ten pasztet, że on się nie będzie rozsypywał. I teraz wszystko dokładnie mieszamy, żeby składniki się wszystkie dobrze połączyły. Mi tu jedną ręką jest ciężko, ale już wymieszałam. Jeszcze na koniec dodaję zieloną pietruszkę. Będzie się ładnie prezentowała w pasztecie. Troszeczkę zielonego koloru, a poza tym troszeczkę witamin. Sporo tej pietruszki wrzucam. Teraz znowu mieszamy i przekładamy do foremki na ciasto. Wcześniej posmarowałam tłuszczem i obsypałam bułką tartą, żeby było łatwiej go wyciągnąć.
I teraz do piekarnika. Piekarnik ustawiamy na 180 stopni i pieczemy przez godzinę. Po godzinie powstaje takie cudo. Jednak zanim wyciągniemy na dobre ten pasztet, niech on dobrze ostygnie, bo wtedy on będzie się trzymał, nie będzie się rozwalał. Uważam, że to jest wyborny dodatek do kanapek. Naprawdę smakuje mi, mojej rodzinie, co najważniejsze dzieciom, bo to nie zawsze dzieci lubią warzywa, ale ten pasztet moim dzieciom do gustu podszedł. Tak to wygląda. Myślę, że warto poświęcić nieco czasu, żeby zrobić takie inne jedzenie. Jeszcze raz zachęcam do dzielenia się swoimi przepisami. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i życzę smacznego.